Witajcie moi mili, dzisiaj trochę taka głośna lokalizacja, ale ostra walka z pogodą. Raz pada, raz nie, ja auto umyłem, by ładnie wyglądało, no to też nie chciałem się wyłaniać gdzieś dalej przed prezentacją, by po prostu ładnie wyglądało. W dzisiejszym odcinku Peugeot 508, ale w takiej ciekawej wersji RXH. Jest to taka dość nietypowa 508, bo można powiedzieć francuski all-road, chociaż mamy tutaj napęd naprzód, ale wygląd zewnętrzny swoją drogą. Zobaczcie, jak tutaj jest w środku w ogóle, jakie okno dachowe. Bardzo bogate wyposażenie, piękne tapicerki, skóra, alcantara, przeszycia pomarańczowe. No takim Peugeotem można latać. Maszyna jest na sprzedaż. Została mi ona udostępniona przez Auto Comfort spod Szczecina z Morzyczyna. Auto Comfort to dealer samochodów używanych. Taka maszynka, to tak mniej więcej 56 tysięcy złotych. Przyjrzymy się tej 508 z bliska dzisiaj. Skoczymy na próbę autostradową. Będzie naprawdę super. Jeśli chodzi o wersję RXH, to wychodziła ona w dwóch wersjach. Pierwsza, Hybrid 4, pod maską mieliśmy wtedy 2.0 HDI, ale było one połączone z silnikiem elektrycznym. I była to po prostu hybryda z napędem na wszystkie koła. Ciekawe był to, jest to napęd, bo przecież te Peugeoty wciąż istnieją, bo w Hybrid 4 przednią oś napędza silnik spalinowy, a tylną elektryczny. Tu mamy jednak drugą wersję, Blue HDI 180. Także po prostu pod maską jest klasyczne 2.0 Blue HDI 180-konne i napęd naprzód. No i mamy automatyczną skrzynię biegów. RXH nie wychodziły z manualem. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to 508 jest raczej taka dość neutralna, przyjemna dla oka. Gdy na ten samochód patrzymy, nie płaczemy. Jeśli jednak mowa o RXH, no to tutaj samochód wygląda jakby tak bardziej offroadowo, chociaż czy ja wiem, czy jest offroadowy? Raczej nie. Wszędzie tutaj z zewnątrz znajdziemy takie oto plastikowo aluminiowe dokładki. Czy to z tyłu, z boku, z przodu. Przód zdecydowanie tutaj się różni. Zobaczcie, jak tutaj wygląda przedni zderzak. No tak groźniej jakby można powiedzieć. Tutaj LEDowe lampy z dołu. Znaczy z dołu LEDowe. Wszystko tutaj jest LEDowe, ale po prostu w normalnej 508 no to mamy powiedzmy taki pasek jakoś. Rocznik 2016, także jest to Polift. RXH też były przedliczone, ale to jest Polift Blue HDI już. No mordeczka w Polifcie jest zupełnie inna, taka bardziej kwadratowa. Proszę, tutaj jeszcze też takie dokładeczki, takie bolce. Kurde, bolce? Jakie bolce? Dobra, wiadomo o co chodzi. Felgi 18-calowe? Tak jest, 18. 245×45. No kawał oponiska jak na Peugeota takiego. Chociaż w zasadzie jak tak obok mnie on stoi, no to wydaje mi się, jest to kawał samochodu. Ponad 4,8 metra długości. Masa w takiej wersji to 1725 kg. Ciekawe ile waży wersja hybrydowa. Auto jest czarne, a te plastiki można powiedzieć takie jakby szarawo-beżowawe może troszkę. Wszystko to połączone z chromami. Proszę, tutaj relingi, jakie piękne. Lampy z tyłu też LEDowe, chociaż nie jestem pewny, chyba tutaj kierunkowskaz nie będzie LEDowy. Czujniki parkowania, czujniki martwego pola. Ogólnie jest to naprawdę taki dopchaniec. Zajrzymy do bagażnika. Bagażnik elektrycznie otwierany. 560 litrów pojemność mniej więcej. Proszę bardzo, Petrolhead dzisiaj będzie potrzebował tego samochodu. I spakował sobie bazę do 508, bo będzie musiał do przychodni jechać ze swoją córeczką, która mu się kilka dni temu urodziła. A co, nie można mieć rodziny? Można. No, już rodzinne auto, wszystko tutaj jest spójne, pasuje. Bagażnik, jak widzicie, naprawdę jest duży, ale tutaj już widać te potężne okno dachowe. Zresztą później zobaczycie, jak to wnętrze jest po prostu naświetlone pięknie. Materiały generalnie tutaj są spoko. Proszę, GBL, jak fajnie tutaj jest wybite. Dużo praktycznych feature'ów. Tutaj proszę takie haczyki, oświetlenie, wejście 12V. Naprawdę rodzinne auto pełnym ryjem. Jeszcze tutaj mamy dojazdóweczkę. Naprawdę kawał klunkra. To jest samochód generalnie z segmentu D, też taki D+ bardziej. Chociaż widziałem w necie porównania, że nawet niektórzy zestawiali go z BMW 5. No z BMW 5, no to myślę, że to nie jest ten przedział cenowy. I też BMW jest mocniejsza, ma większe silniki, napęd na tył, czy tam X-Drive. Bardzo ładnie. Nie, to taki konkurent dla Passata, można powiedzieć. No, Passat to byłby taki odpowiednik. Proszę.
Naprawdę, jak te tapicerki tutaj robią dobre wrażenie, mówię wam. Ale po kolei, boczek drzwiowy, tutaj u góry jest miękko, tutaj jest miękko skórka, tutaj mamy szare przeszycie, tutaj znowu skóra i beżowa, czarna, takie pomarańczowe przeszycia, proszę bardzo, to zawsze troszeczkę się może odzywać w 508. I tutaj dół już jest twardy. W drzwiach mamy pojemny schowek. Ogólnie co? Najważniejsza jest ta część, gdzie tutaj łokieć opieramy. No po tym wnętrzu według mnie zdecydowanie widać, że mamy do czynienia z francuskim samochodem. Jest tutaj taki fajny, specyficzny klimacik. Proszę, jeszcze zbliżenie. Naprawdę bez kompleksów. Ja kiedyś miałem 508, ale Allure i muszę przyznać, to w ogóle nie miała podjazdu do tej. Zobaczcie, jak tutaj się mieszczę. No prawie, że można powiedzieć, lekko mógłbym oparcie pochylić do przodu. Fotel wyregulowany jest pode mnie, mam 2 metry wzrostu. Ogólnie mieszczę się tutaj mniej więcej, dużo miejsca na głowę. Ale tutaj w ogóle wydaje się, jakbyśmy jakimś kabrioletem trochę jechali, albo BMW w wersji Baur. Były kiedyś takie, E36 Baurem kiedyś jechałem, to tylko ta górna część była otwierana, ale całkowicie. No tutaj otwierane jest jedynie okno dachowe, nie ma wiatru we włosach, ale jest tutaj też taka duża roleta. Ten panoramiczny dach jest po prostu olbrzymi. No i mamy tutaj jasną podsufitkę. Generalnie pasuje nam tutaj do tego wnętrza foteliska. Wyglądają tak dość porządnie. Zobaczcie z tej perspektywy. Takie mięcho, fajnej jakości skóra. Taka do klepania fajna. Tutaj ta część jest też miękka. U mnie chyba była twarda. To jest, mi się wydaje, że to jest też skórą obszyte nawet. Nawiewy z tyłu, wejście 12V. No i przednia część kabiny pasażerskiej. Miejsce kapitana tego statku. Ciekawe, że ta podsufitka jest jasna, ale dotąd na przykład jest ciemna, że Francuzi nie chcieli już tego czarnego zrobić, ale spoko. Czyli z przodu przyjemnie, delikatnie, miło dla ucha. I boczek drzwiowy z przodu analogicznie tak jak z tyłu. Tutaj miękko, skóra dwukolorowa, no i te pomarańczowe jakby obszycie. Cholera wie, czy to jest taki pomarańcz, czy bardziej miedź. Tutaj mamy kontynuację tego, proszę, dywaniki też są tutaj takie, można powiedzieć, customowe, właśnie pod tą wersję. Fotele podgrzewane, z masażami, elektrycznie regulowane, z pamięcią. No i zobaczcie, jak ten fotel wygląda. Auto ma troszkę ponad 240 000 kilometrów przebiegu. I co? Nawet w porównaniu do samochodów marki Premium zachował się naprawdę fajnie. Szczególnie zwracam tutaj uwagę na Alcantarkę. Peugeot nie jest przecież marką Premium, ale taka wersja no ma zdecydowanie aspiracje do bycia Premium. Tak tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą, no nawet mógłbym... Czekajcie, odpalimy sobie. Zobaczcie, 508 jak w Porsche odpala się z tej strony. O, jakieś tipo na działeczkę sobie tutaj przyjechało. O, tak pionowo będzie. Żeby nie było, piknęło tutaj, że niski poziom paliwa, żaden błąd. I strasznie ten dźwięk jest taki upierdliwy w Peugeotach, no ale tak jest. Dobra, tak tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą jak najbardziej jest ok. Ja generalnie wolałbym, żeby w tym Peugeotie dało się troszeczkę bardziej do siebie przysunąć kierownicę, ale... jest znośnie. No teraz jak się tak pochyliłem troszeczkę do przodu, no to z pewnością bym się tutaj sam za sobą zmieścił. Jest to naprawdę kawał obszernego samochodu. Widoczność z perspektywy kierowcy, z moich oczu właściwie, no ja tutaj troszeczkę tak wyżej siedzę, po prostu wyższa jest pozycja za kierownicą w 508. Head-upik, jest on oczywiście regulowany, o tutaj to się otwiera, regulacja head-upa, w boki, jakie informacje, znaczy nie, jakie informacje chyba nie da się ustawiać, ale w górę, w dół, jasność, tutaj wyłącznik, włącznik ASR, start-stop, przycisk do otwierania bagażnika, do otwierania wlewu, ręczny jest elektryczny, kierownica. W zasadzie ma nawet lekkie takie podcięcie, chociaż raczej sportowy samochód to nie jest, tak? Trochę tutaj pływamy. Jest on bardziej miękko zestrojony niż normalna 508. Tutaj proszę, bicepsiki, manety, jak w jakiejś Alfie Romeo albo w Maserati w jednym miejscu są, chociaż takie trochę plastikowy feeling, ale panie, mamy tutaj manety. Kierownica wielofunkcyjna. No i proszę. Tak, tutaj z przyciskami wygląda sytuacja. Myślę, że wszystko jest w miarę jasne. Tutaj zmieniamy stacje radiowe. Tutaj komputer pokładowy. To przejdźmy od razu na liczniki. Liczniki są bardzo klasyczne, eleganckie. Mamy tu po środku kolorowy ekran LCD. W swoim Allure nie miałem kolorowego. Ale zwróćcie uwagę, te tarcze są wszystkie tutaj analogowe.
w takie tuby lekkie. Prędkościomierz wyskalowany do 240 km na godzinę. Temperatura płynu chłodniczego, paliwko, temperatura oleju. Naprawdę brawa dla Peugeot, że takie coś tutaj zostało zrobione. Proszę bardzo, średnie zużycie paliwa z ponad 10 000 km, no bo komputer tutaj zatrzymuje się na 10 000, 6,4. Tutaj się liczniki rozjaśnia, ściemnia, check. No można sobie coś takiego zrobić. Ile mamy tutaj? AdBlue jeszcze. O, widać tutaj, że jest kolorowy ekran. Coś jeszcze tutaj się nam wyświetli. Wszystko jest ok. Jeszcze Wam z tej perspektywy pokażę, że tutaj wszystko do końca takie płaskie wcale nie jest. Ten licznik jest zagłębiony. Te tarcze u góry małe są troszeczkę do przodu. Te jeszcze bardziej do przodu wyciągnięte. Te szkiełko od head-upa oczywiście nam się chowa. Deska rozdzielcza. Myślę, że jest dość prosta, klarowna taka. Tutaj mamy, proszę, jeszcze jakiś jeden głośniczek, no bo audio GBL, ja tego nie miałem. Też mamy tutaj inne wstawki, chyba nawet z prawdziwego aluminium. Proszę bardzo, troszeczkę jak ostatnio był, pamiętacie, taki SL500. W wersji Formula One Edition to liczniki miały też podobnie tak tutaj zrobione takie szczotkowanie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale deskę rozdzielczą w 508 pierwszej generacji projektował Polak. Z tej strony tak to wygląda. Oczywiście cała decha jest miękka. Centralnie ekran umieszczony. Jest on dotykowy. No, multimediów, czy ja Wam tutaj tak będę multimedia pokazywał. Tutaj mamy pakiet fizycznych przycisków. Drive. No to auto. Czy dane jakieś, nie auto, media. Co mamy tutaj? O, takie rzeczy do wyboru. Możecie sobie pauzę zrobić. Mamy tutaj jakąś płytkę. Nie mamy jakiejś płytki. No i tutaj telefon, setup. Tutaj można 3 motywy sobie ustawić, to trzeba od nowa wgrywać po prostu. A pokażę Wam tak na szybko. Proszę, czerwone. Jeszcze takie. Web. Proszę, web właściwie, web, ale web. Czasami kogoś się mówi, że jest łbem, ale to okno dachowe. Świetna sprawa w takim Peugeocie. Tutaj mamy, proszę, jakieś, to by trzeba było chyba, nie wiem, do internetu się podłączyć, tak mi się wydaje. Proszę bardzo, prędkość transferu, parametry połączenia internetowego, przeglądarka internetowa. Tyle lat na karku, a takie rzeczy, no cofnijmy sobie powiedzmy do NAV. Tutaj mamy po 2 stronach uchwyty na kubki, ale to akurat są średnie, bo wkładacie sobie tutaj kubek, no i po prostu zasłania on Wam ekran. Czasami też jakby jakieś ostre hamowanie czy kolizja, no to zalewamy sobie to wszystko, także trzeba uważać. No wcześniej wspomniany panel fizycznych przycisków, tutaj oznaczenie, że mamy audio GBL, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, coś trzeba tutaj tłumaczyć, myślę, że nie. Kieptacuszka też symboliczna naprawdę. Gałęcjusz, taki dość oldschoolowy, proszę bardzo, tak tutaj się przekłada gałą. Tryb sportowy, tryb zimowy, podgrzewane fotele na takiej rolce, jak w Volkswagenie Phaetonie można się poczuć. Jednocześnie miałem 508 i Phaetona, to pamiętam to samo, to podobnie było. Masaż fotela kierowcy oraz tutaj automatyczne światła drogowe. Jeśli chodzi o dekory, no to tutaj mamy też to samo co u góry. Bardzo ładne to jest, nie, to jest chyba prawdziwe aluminium, tak mi się wydaje. Tutaj mamy black piano, no i tutaj jeszcze, o, proszę, też to jest miękko wyściła, taka mała wykładzinka jest w środku. Podłokietnik skórzany, też z tym takim miedzianym czy tam pomarańczowym przeszyciem. Otwieramy i tutaj schowek, wejście USB oraz 12V. Generalnie jakbym miał tutaj się do czegoś przyczepić, czekajcie, jeszcze schowek Wam pokażę. Ole, powolutku nam opada. Jest miękko wykonany. A nie, chwileczkę. Tam głęboko jest twardo, ale jest on olbrzymi, muszę przyznać. Tutaj jest tylko miękko. Jakbym miał się tutaj przyczepić, to jest w tym wnętrzu taka, można powiedzieć, jedna wada dość istotna. Jest mało schowków. Nie ma tak za bardzo gdzie telefonu odłożyć, czy jakichś takich pierdół. No w drzwi i jedynie tutaj w tą małą roletkę po środku otwieramy i odkładamy. No i podłokietnik, ale wiecie, no chcemy tutaj coś rzucić, na przykład takie okulary, no to musimy po prostu tutaj w drzwi wrzucać. Trochę one się walają, chociaż te schowki w drzwiach są naprawdę duże, takie głębokie jeszcze w tą stronę nawet. I okej, gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. O słoneczko już wychodzi nawet. Maskę w Peugeocie bardzo prosto się podnosi, pamiętam. No i znane i lubiane 180-konne 2.0 Blue HDI, 400 Nm moment obrotowy. Mamy tutaj oczywiście FAPA, mamy AdBlue. Myślę, że warto tutaj wspomnieć, iż ten silniczek pracuje naprawdę jak na dieselka, tak przyjemnie, mięciutko i całkiem mało pali. No tym samochodem jeżdżę sobie od wczoraj, także może nie wybrałem się na most
Brodowski i nie zamierzam, ale zweryfikowałem zużycie paliwa, jakie będziemy mieli tutaj poza miastem przy 90 oraz 120 km na godzinę. Zaznaczam, iż pogoda jest beznadziejna, ostre opady deszczu, wiatr jest boczny i średnie zużycie paliwa przy 90 km na godzinę wyszło nam 4,4 litra na 100 km. I 120 km na godzinę, myślę, że bardzo rozsądne 5,5 litra na 100 km. Niskie zużycie paliwa, bardzo duży zasięg, ponieważ mamy tutaj duży zbiornik. A wolę o tym wspomnieć, bo dla niektórych jedyne kryterium w samochodzie no to właśnie jest zasięg, to trzeba. Nie no, ale tak na poważnie 72 litry pojemność zbiornika paliwa, 17 litrów na AdBlue, także ojej. Jedziemy, tym możemy, nie, jakbyśmy tak 70 jechali, to chyba nawet kilkadziesiąt godzin moglibyśmy jechać non-stop, nie wysiadać. Zarąbiście, co? Skrzynia biegów automatyczna, iSynek 6-stopniowy. Ładnie on tutaj nawet chodzi. Oczywiście nie jest to sportowa skrzynia biegów, ale jak nie jest dojechana, naprawdę jest przyjemniutka. Jeśli mowa o osiągach, no nie wiem, czy zdąży tutaj asfalt wyschnąć, że zmierzymy sobie od 0 do setki Peugeota, bo producent deklaruje 8,9 sekundy do pierwszej setki. Prędkość maksymalna 220 km na godzinę. Ciekawe, czy jest tutaj kagańczyk. W mojej 508 2.0 Blue HDI 150 koni był na 209-210 km na godzinę według GPS-u w zależności od opon. No nic, ja pcham się na kierownicę i będę cisnął na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, a wy w tym czasie zobaczcie, jakie jest tutaj wyciszenie. O właśnie, szyby mamy tutaj klejone, a oponki zimowe. Myślę, że w teście wyciszenia jest to istotne. No dobra, to palimy maszynę. Hashtag Porsche. Co soundchecku dzisiaj sobie nie będziemy robić, no bo dieselek D. Myślę, że możemy jechać. Ręczny automatycznie nam tutaj się spuścił. Co dzisiaj na przejściu granicznym w Kołbaskowie? Toyotka, Puma, Golf 7, Citigo. No zobaczymy, jak sobie Peugeot tutaj poradzi. Tryb Sport. Ale ogólnie sportowych, raczej nie jest to sportowy samochód, nawet nie ma sportowych aspiracji, ale na daily. No, skrzynia też nie jest za szybka, ale przyjemnie chodzi. Taki po prostu cruiser, no. Nawet zobaczcie, jak ja sobie tutaj siedzę z tym oknem, taki rozwalony przyjemniaczek. Dobra, wyłączę tutaj na razie tryb Sport. O, skasujemy jeszcze zużycie paliwa. No i dobra, nie wiem, czy coś będziecie widzieli na head-upie. Jeśli chodzi o wiatr, no to dzisiaj zdecydowanie z bokowca i to taki dość wyraźny. Ciekawe, jakie tutaj będzie 100-200. Ściągnąłem oczywiście kamerę, bo rękaw. Taki Peugeot raczej przypałowy, myślę, nie będzie. Peugeot absolutnie nie jest przypałowym samochodem. Spokojniutko. No dobra, to wyjeżdżamy. Tutaj już tryb Sport damy sobie. No i co, 100-200 może tutaj? Już depniemy trochę wcześniej. Dajmy Peugeotikowi fory. Klimatyzacja jest wyłączona. Dajmy sobie na niższą temperaturę trochę. O, będzie 200 do drugiego wiaduktu? Sam nie wiem. Chyba nie, ciężko. Nie, auto trochę waży. 180 koni, ale 192 km na godzinę według GPS-u. To i tak nie tak źle. 193 nawet. No i co? Tutaj taki tryb luźnego Ryszarda raczej. Myślę, że będzie można sobie sprawdzić prędkości obrotowe. To co, przy 140, 120 i 100 km na godzinę. No tutaj pozdrawiam widzów, sobie pogadaliśmy oczywiście, jak zawsze na przejściu granicznym w Kołbaskowie. O, pozdrowimy przecież, pozdrowimy. Też na przejściu wcześniej rozmawiałem z widzem, który przyjechał na próbę autosalonową Peugeot 508 SW.
jakąś taką też bogatą wersją. 350 000 kilometrów przebieg, 2.2 HDI i zadowolony. 140 km na godzinę to mamy 2102 obroty. Kurczę, musimy teraz się trochę napędzić. Nie będziemy tutaj przed Forda wjeżdżać i hamować. 1791. Dobra, tak mniej więcej. 1500 obrotów. Dobra, tutaj będziemy się bujać tak. Będziemy powoli się bujać do prędkości maksymalnej. O, BM-eczka F10. BM-eczka. Cień aerodynamiczny byś zrobiła, a nie nas blokowała. Polak w F10 by cisnął, ale Niemiec to raczej tak sobie. Nie. Niemiec patrzy w lusterka, komu tutaj wyjechać najlepiej. No, żeby się coraz bardziej nie rozpadało, takie kropelkowanie to jeszcze spoko, ale bardziej to nie chciałbym. Oj, boczny wiatr tutaj nie pomaga, przyznam. No i dobra, na razie odpuszczę. 208-209 km na godzinę. Tutaj delikatnie jeszcze byśmy się bujnęli, ale bez sensu. Dajmy sobie tutaj, odpuśćmy trochę. No i dobra, i tutaj można już. A w sumie przy takiej prędkości nawet nie trzeba wycieraczek. Auto widocznie nawoskowane coś. Średnie zużycie paliwa w ogóle 12 litrów przy takim ciśnięciu. I szósty bieg. No dobrze by było tutaj się ból. No chyba 100-200 dzisiaj nie zmierzymy, bo jest trochę za duży ruch. Widzę, że naprzeciwka będzie na pewno za duży. Widzę trochę pagórkowato, tak. No i dobra. I te 220 km na godzinę według GPS-u odhaczone. Kulturalnie. Możemy w sumie... nie hamujmy. Bujniemy się na Szwed, zawrócimy. Może jeszcze te 100-200 się uda zbadać? Nie, zobaczymy. 220 km na godzinę takim Peugeotem bez jakiegoś takiego wrażenia. Spokojniutko, relaksacyjnie. Taka przyjemna próba autostradowa. Jeszcze słoneczko powinno świecić tylko. To zjechaliśmy, zrobimy sobie soundcheck. Zrobimy, niech będzie. Kurczę, klejone szybki, elegancko, naprawdę, mega. No i dobra, jakieś zwierzątko sobie. No, 4-cylindrowy dieselek, to na spokojnie. Jakieś zwierzątko sobie spało tam na krawędzi. Jeśli mowa o prowadzeniu, no to układ kierowniczy raczej tutaj żadnych takich opóźnień czy luzów nie ma. Ale no na oponach i na zawieszeniu tutaj trochę się z pewnością pobujamy. W zasadzie to nie jest tak, że tutaj po wnętrzu rozglądamy się, gdzie tutaj znajdziemy wiosła jakieś. Nie, aż tak to nie. Ale no, jest to francuski samochód, wiecie. No zdziwiłbym się, jakby tutaj był efekt gwintu na przykład, ale X6 pierwszej generacji zadbana. Te X6 też ładne są na L. Jak taka wychuchana jedzie? Normalnie. No ale dobra, to deptamy. 100-200. Może tutaj uda się nam zbadać, ale wątpię, szczerze mówiąc. Ciężko. Pomóżmy Peugeotowi. Mamy wiatr z boku, ale to chociaż w cieniu aerodynamicznym nadrabiamy. Nie, to około 40 sekund tutaj powinno gdzieś być. 1000 ponad 700 kg. Wyższy wóz, większe koła. No nie. 999. Kurczę, może nawet uda się zbadać 100-200. Uda się. No ja mówię 40 sekund. No, 41-34.
widzieć, to już doświadczenie po prostu. Auto, te próby autostradowe, moc, no i najważniejsze, hamownia. Bardzo ładnie obstawili. Dobra, wiecie co, dzisiaj nie będziemy cisnąć, bo jest troszeczkę duży ruch i widzę pogoda taka, powiedzmy, średnio na jeżyka, więc 220 km na godzinę według GPS-u było, średnie zużycie paliwa, odjechaliśmy i wróciliśmy na autostradę. Spadło do 11,5 litra, ale tak 12, jak się tak naprawdę ostro jedzie Peugeotiną. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa, ten cały pakiet petrolheadowy Wam się niesamowicie podobał. No zobaczcie, jeszcze rozejrzyjmy się tutaj po wnętrzu, jak to wszystko się prezentuje. Fajnie, fajny taki Peugeotik. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.